Cześć, z tej strony Adam. Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zademonstruję Wam, jak spawać spójnę pachwinową w pozycji pionowej z dołu do góry elektrodą otuloną EB150 o średnicy 3,2 mm. Zapraszam Was na mój filmik. Na początek pokażę Wam, jak prawidłowo trzymać uchwyt podczas spawania oraz technikę spawania. Jeśli chodzi o uchwyt, to ja uwijam go wokół ręki w ten sposób. Uchwyty spawalnicze do spawania elektrodą otuloną mają wygrawerowane specjalne otwory do spawania w pozycji pionowej, czyli prawidłowo włożona elektroda do spawania w pozycji pionowej wygląda w ten sposób, tak? Teraz przejdźmy do techniki spawania. Oczywiście spawanie elektrodą rozpoczynamy od zajarzenia łuku. Robimy to dokładnie w pachwinie, w miejscu łączenia blach. Pamiętajcie, żeby nie robić tego na którejś ze ścianek, przynajmniej się wystrzegać, ponieważ generalnie to jest traktowane jako niezgodność spawalnicza. Natomiast jeśli chodzi o technikę spawania, to ja proponuję Wam tak zwaną kołyskę, którą właśnie demonstruję. Robię to w ten sposób. Odradzam Wam wykonywać ruchy typu zygzak. Co mogę proponować, to żeby, tak jak ja to robię, moje przedramię, ręka podąża do góry, jednocześnie podając spoiwo w kierunku pachwiny. Starajcie się spawać na tak krótkim łuku, jak to możliwe. Możecie oczywiście drugą ręką asekurować elektrodę, ale proponuję, żeby robić to w ten sposób, żeby ta druga ręka nie miała żadnego wpływu na bieg elektrody. Elektrodę sterujemy ręką, w której trzymamy uchwyt. Jeśli chodzi o same ruchy, ja wykonuję to nadgarstkiem. Dzięki temu kontrolujemy łuk, który powinien się koncentrować dokładnie w miejscu spojenia materiału. Teraz zapraszam Was na część praktyczną. Jeśli chodzi o prąd spawania w tej pozycji, używając elektrody 3,2 mm, to ja proponuję 105-110 A. Natomiast jeśli byście mieli do dyspozycji elektrody 2,5 mm, proponuję spróbować 80 A.
Pamiętajcie, żeby zwrócić szczególną uwagę w miejscach łączenia spoin. Jeśli zrobicie delikatny nadlew na łączeniu, tak zwany ogonek, to jest żaden problem. W każdej chwili możecie to zeszlifować. Natomiast spoina nieprawidłowo wypełniona na łączeniach charakteryzuje się tym, że nie jest wtopiona w materiał. Pamiętajcie również o tym, że elektrody zasadowe przeznaczone są do jednorazowego zajarzenia łuku, czyli jeśli zdarzy się Wam falstart podczas zajarzenia lub podczas spawania elektroda Wam się przyklei, to należy ją wyrzucić i zastąpić nową. Bardzo ważną kwestią są również zakończenia spoin. Niezależnie od pozycji, w której spawamy, proponuję na końcu spoiny wykonać 2 krótkie kółeczka na krótkim łuku, dzięki temu spoina będzie prawidłowo zakończona. Kiedyś słyszałem, że technika spawania elektrodą zasadową jest dużo trudniejsza np. od techniki spawania elektrodą rutylową. Być może tak jest, natomiast spoina uzyskana dzięki otulinie zasadowej jest dużo wyższej jakości. Między innymi dlatego proponuję zwrócić uwagę na rodzaj elektrod, które planujemy używać. Dla tych z Was, którzy uczą się spawać elektrodą otuloną, przypominam jeszcze raz, żebyście zwrócili szczególną uwagę na łączeniach. W tej chwili właśnie widzicie, jak wygląda prawidłowo wykonane łączenie. Zapraszam Was również do zapoznania się z moją spoiną od strony wizualnej. Jak widzicie, spaw jest wykonany prawidłowo. Natomiast jeśli chodzi o łamanie spoiny, postanowiłem odłożyć to w czasie, ponieważ w przyszłości planuję pospawać tego typu próbkę, używając innego typu elektrody, dzięki czemu mam nadzieję, że w przyszłości będę miał materiał do porównań wizualnych i jakościowych. Na koniec chciałbym podziękować Wam za uwagę. Mam nadzieję, że to, co publikuję, jest dla Was interesujące i pomocne. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące mego tematu, to piszcie w komentarzach. Postaram się regularnie odpowiadać każdemu. Nie zapomnijcie również o lajkach i subskrypcjach. Dzięki za wszystko i do zobaczenia wkrótce. Cześć!